Witam z Bukaresztu. Jesteśmy dzisiaj w Rumunii i możemy się już podzielić powoli swoimi pierwszymi spostrzeżeniami na temat tego miasta. Jest chaotyczne. Zdaje się być bardzo chaotyczne, natomiast jednocześnie Rumuni, mieszkańcy zdają się bardzo dobrze w tym chaosie odnajdywać. Odnieśliśmy też wrażenie, że jest tutaj dość mocno hipstersko. I z jednej strony jest tutaj sporo starszych ludzi, natomiast młodzi ludzie zdają się mieć właśnie takie lekko hipsterskie zabarwienie. Nie mówię tego oczywiście w negatywnym kontekście, ale takie mamy obserwacje. Dużo jest tutaj bezdomnych kotów, to też nam się od razu rzuciło w oczy. Budynki dość mocno zaniedbane i chyba w tej chwili dość duży nacisk miasta kładzie na odnowę tych miejsc. No i przede wszystkim nie mogę nie powiedzieć o niesamowitej, cudownej kuchni. Po prostu ja mogłabym tutaj jeść cały czas. Pierwsza ciekawostka na temat Rumunii. Ostatnia egzekucja miała miejsce w 1989 roku, a skazanym był Nicolae Ceausescu, czyli rumuński dyktator, razem ze swoją żoną. Miało to miejsce po tym, jak pod koniec 1989 roku wybuchły zamieszki mające na celu usunięcie dyktatora. Nicolae został stracony po tym, jak 22 grudnia 1989 roku próbował uciec z Bukaresztu razem z żoną helikopterem. Jego pilot zasymulował usterki techniczne i przez to wylądowali, a Nicolae razem z żoną zostali schwytani i osądzeni przed sądem. Jednocześnie tak naprawdę w historii zasłynęli m.in. z tego, że wybudowali jeden z największych i najdroższych pałaców, który jest tutaj w Bukareszcie. Budowało go 20 000 robotników przez 24 godziny na dobę, a wart jest 3,5 miliarda euro. Jesteśmy na markecie Obor Market. Dużo tu się wokół dzieje. Jest głośno, jest mnóstwo ludzi, którzy robią swoje codzienne zakupy. I ciekawe rzeczy można spotkać. Dużo soku z winogron, bądź wina. To zależy gdzie. A najciekawsze, co widzieliśmy, to arbuz kwaszony. Not like this. Te zaniedbane, zdawałoby się, uliczki Starego Miasta, centrum Bukaresztu, mają jednak swój urok i całkiem przyjemnie się tutaj spaceruje. Jednocześnie ma się wrażenie, że tutaj zderza się taka rzeczywistość lekko postkomunistyczna cały czas jeszcze z taką zachodnią, można powiedzieć, nowoczesnością. I jest to też dość ciekawe zderzenie do obserwowania. Wieczorami natomiast te uliczki, które widać za mną, zamieniają się w takie małe centrum imprezowe. Palinka wjeżdża na stoły i sami zobaczcie, co się dzieje. Przed I wojną światową rumuńskie społeczeństwo było dość mocno rozwinięte pod kątem naukowym, co tłumaczy, czemu do tej pory na straganach w wielu miejscach w mieście można kupić dużo starych książek, a w naszym Airbnb na biurku leżała przetłumaczona książka Lema. Dodatkowo w 1910 roku, Rumunie twierdzą tak przynajmniej, to ich naukowiec wynalazł pierwszy samolot odrzutowy na świecie. Był to Henry Coanda. Samolot nazywa się Coanda 1910 i jest to nie do końca jasna historia z tego względu, że samolot odleciał w trakcie testów przez przypadek i uderzył w ścianę i to był jego jedyny lot. Natomiast Rumuni upierają się, że wynaleźli samolot odrzutowy i do tej pory w muzeum można znaleźć replikę tego samolotu Coanda 1910.
Już z lotniska leci dla Was dodatkowa, bonusowa ciekawostka na temat Rumunii. Płaca minimalna w Rumunii to około 1000 lei, a średnie wynagrodzenie to około 2700 lei. I teraz mogłoby się wydawać, że to jednak mało, szczególnie biorąc pod uwagę, że koszty utrzymania są mniej więcej na poziomie kosztów w Polsce, to znaczy 5 zł nasze to około 5 lei tutaj. Natomiast podatek od osób fizycznych wynosi tutaj 10%. Dodatkowo od tego podatku jest złożonych kilka grup. Między innymi na przykład specjaliści IT czy specjaliści działający w branży R&D. Tych grup jest zdecydowanie więcej i one są oczywiście obwarowane odpowiednimi klauzulami w prawie, natomiast koncepcja ciekawa.